Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak założyć wtyk antenowy typu F na przewód antenowy. Żeby założyć wtyk antenowy typu F, musimy mieć dopasowany ten wtyk do naszego przewodu antenowego. Czyli najlepiej sprawdzić to w prosty sposób. To jest wtyk antenowy nakręcany, od wewnętrznej strony, jak widzicie, jest gwint. I teraz musi być spory opór przed włożeniem, ale wkręcać powinno nam się dać. Jeżeli będzie się wsuwał i wysuwał bez problemu, to w tym momencie musimy kupić po prostu inny wtyk antenowy nakręcany, to znaczy o mniejszej średnicy wewnętrznej. Średnice wewnętrzne są różne, ponieważ przewody też mają różną średnicę. Tu może być 5,5 mm, 6,8 mm, 7,2 mm, więc możemy suwmiarką lub linijką nawet sobie zweryfikować, ewentualnie przyciąć kawałek takiego przewodu i wziąć ze sobą do sklepu. Zobaczcie, bierzemy sobie kombinerki, przycinamy, idziemy z tym kawałkiem do sklepu. Jeżeli jesteśmy w sklepie, to po prostu sobie, zobaczcie, wkładamy i weryfikujemy. Jeżeli z oporem nam się fajnie wkręca, to znaczy, że wszystko jest w najlepszym porządeczku. Jeżeli nie, to musimy znaleźć troszeczkę inny wtyk antenowy. Wszystko jasne? Jasne. Dobra, przystępujemy do pracy. Mamy przewód? Mamy wtyk antenowy nakręcany typu F? Mamy. Przykładamy jedno do drugiego i na tej samej długości zaznaczamy sobie tutaj miejsce. Może to być oczywiście pisak, tak abyśmy wiedzieli, gdzie będziemy sobie ciąć. Musimy tą izolację białą zdjąć, ale uwaga, musimy zdjąć w taki sposób, aby te druciki, które są w środku, czyli ten ekran, to się nazywa ekran, te cienkie druciki, które znajdują się pod tą izolacją, muszą zostać. Jeżeli 1, 2 do 3 powiedzmy takich drucików usuniemy, no to nie jest problem, ale jeżeli więcej, to warto jeszcze raz powtórzyć operację. Można wykorzystać nożyk do tapet lub nóż kuchenny. Nóż do tapet sprawdzi się bardzo dobrze i szybko, ale ważne jest, abyśmy bardzo delikatnie dociskali tą izolację, gdy będziemy ją zdejmować. Nie kręćmy wciśniętym z tym nożem. Jeżeli będzie wciśnięty i będziemy kręcić, to będziemy przycinać te druciki, a tego nie chcemy. Więc zobaczcie, w jaki sposób to można zrobić. Tu Wam pokażę. Delikatnie dociskamy, bardzo delikatnie, tak żeby tylko i wyłącznie tą izolację, zobaczcie, tak sobie naciąć, żeby ona po prostu nam pękła. Zobaczymy, jak nam wyszło. Ok, i teraz zobaczcie, wystarczy delikatnie tak odsuwać, bardzo delikatnie. O, zobaczcie, jeżeli coś nam tu nie chce zejść, no to możemy oczywiście lekko przyciąć. Hop. O, i tu weryfikujemy. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Widzicie, o co chodzi? Im bardziej się przyłożymy do... O, wychodź. O. Ile włosków nam tu wyszło? Ani jeden, czyli jest perfekt robota wykonana. Teraz co musimy zrobić? Te włoski wszystkie spuszczamy je w dół. Nie skręcamy, tylko tak jak one są, spuszczamy je po prostu w dół. Dookoła. Zobaczcie. W ten sposób i w dół. O, w ten sposób. Prosta czynność, myślę, że każdy z Was bez problemu sobie poradzi. O, wszystkie, tak żeby tu ani jednego nie zostało. Nie ma ani jednego, wszystko jest w dół spuszczone, proszę bardzo. Jest? Rozumiecie, o co chodzi. Teraz tak, co robimy z tą folią? Sporo osób robi błąd i co robi? Tą folię spuszcza w dół, tak, tam na dół. Nie wolno tego robić. Ta folia, ona jest często laminowana i jej musimy się pozbyć. Jak się jej pozbyć? Zobaczcie. Odchylamy na sam dół, tak. Zrywamy palcami. Jeżeli chcemy, oczywiście można zerwać palcami. Ewentualnie możemy użyć czego? Jak myślicie? Nożyczek do paznokci. Można wtedy precyzyjnie sobie tutaj dociąć, ale bardzo często uda Wam się po prostu ją tak zerwać. No dobra, zobaczcie, jak wyszło. Bardzo dobrze wyszło. Można powiedzieć, że perfekt. Jeszcze raz spuszczamy na dół te włosy, czyli nasz ekran. Jest ok. I teraz co? Jak przyciąć teraz ten rdzeń, a w zasadzie nie jest to rdzeń, tylko izolacja tego rdzenia. Widzicie? Przekładamy sobie nasz wtyk typu F. O, w ten sposób. I patrzymy sobie na jedną rzecz. Tutaj w środku tego wtyku jest taki węższy pierścień, widzicie? Widać go tam na końcu. I on jest dokładnie w tym miejscu, tutaj, w tym wąskim miejscu.
Pokażę Wam go może tak. To jest ten pierścień. Tu i tu. Czyli to jest około 2 mm. I nam zależy na tym, aby te 2 mm, zobaczcie, to są te 2 mm, żeby to zostało. Widzicie? Jeżeli te 2 mm sobie tutaj oznaczymy dookoła, no to będzie perfekt. I zdejmujemy sobie teraz tą białą izolację. I znowu czego użyjemy? Oczywiście, że nożyka. To nie jest złe narzędzie, to jest bardzo dobre narzędzie, tylko delikatnie się obchodzimy z wyczuciem. Zobaczcie. Wbijamy. Wyczujemy, gdy będzie rdzenie. I równiutko nacinamy. Równiutko. Widzicie? Równiutko, prostopadle do... O, prosta robota. Myślę, że każdy sobie bez problemu poradzi. Czy to mężczyzna, czy kobieta, nawet dziecko by sobie poradziło. Ale okej. Mamy już wszystko ok, więc teraz powinniśmy wysunąć sobie perfekcyjnie. I na razie zostawmy sobie tą dłuższą część. Potem będziemy przycinać. Bierzemy sobie nasz wtyk typu F. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Widzicie? Wkładamy. I teraz nakręcamy. Zobaczcie. Nakręcamy, nakręcamy. Wszystko bez problemu, zobaczcie. Widać, że wkręcamy. Coraz więcej naszego głównego rdzenia. Nakręcamy do końca. Zobaczcie, na razie jest tyle, czyli jeszcze dużo brakuje. Najważniejsze, aby ani jeden z tych drucików nie był tutaj pomiędzy rdzeniem a tym całym ekranem, czyli całą tą budową. Na razie widzę, że tam jest czyściutko, nie ma ani jednego drucika. Wszystko spuściliśmy w dół wcześniej. Jeszcze wkręcamy, aż będzie ten biały element bardzo mocno tu widoczny, widzicie? Doszedł już fajnie do naszej gumeczki. No i w tym momencie już jest też spory opór, już się po prostu dalej nie da. Sprawdzamy, czy wszystko dobrze się trzyma. Dobrze się wszystko trzyma i musimy pozbyć się teraz tych drucików. I teraz uwaga, nie używamy tutaj nożyka, nie. Bierzemy sobie po prostu nasze nożyczki i nimi sobie odchylamy, tutaj zobaczcie, można też palcami, ale nimi odchylamy sobie te druciki do góry w ten sposób i po prostu je przytniemy. Tak, żeby to wszystko estetycznie tu wyglądało, zobaczcie. Hop, 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 hop. Ładnie ma to wyglądać. Są osoby, które jeszcze wykorzystują coś takiego jak koszulkę termokolczywą, którą można nałożyć, przyciąć i sobie opalić i wtedy tutaj jest takie połączenie jeszcze dodatkowo chronione, ale myślę, że jest to niepotrzebne. Dobra, tu mamy wszystko już perfekt. Teraz musimy zadbać jeszcze o ten rdzeń. Ten rdzeń nie może, podkreślam, nie może wystawać więcej niż 1 mm, zobaczcie, od końca wtyku typu F. Czyli tu powinien być przycięty. Nie 3, chociaż są urządzenia, które wymagają, żeby 3 mm wystawało, no to wtedy oczywiście w takim nietypowym rozwiązaniu lub mniej standardowym, no to wtedy byśmy musieli wyżej przyciąć. Ale w większości przypadków ma być 1 mm. 1 mm tu. Czyli takie nożyczki idealnie się sprawdzą do zrobienia, jeżeli mówimy o takim nieprofesjonalnym wykonywaniu oczywiście naszego wtyku typu F antenowego, bo jeżeli chodzi o profesjonalistę, to będzie miał inne narzędzia niż oczywiście takie jak my. Ale większość osób nie jest profesjonalistami i tylko we własnym zakresie. No dobra, przykładamy, jeszcze chwilę, tu będzie dobrze, zobaczcie. Mniej więcej widzimy, czy będzie to ten 1 mm, prawda? O tu, czyli przyłożyliśmy sobie te nasze nożyczki i przycinamy. I mamy idealnie zrobiony wtyk. Ale jeszcze na sam koniec, żeby to wszystko sobie tutaj zweryfikować, dobrym pomysłem jest, jeżeli oczywiście posiadacie, wykorzystać multimetr, zwykły multimetr za 10 zł. Po co? Ano po to, żeby zweryfikować na 100%, czy nie ma tutaj żadnego przejścia, przebicia, ciągłości pomiędzy rdzeniem środkowym a ekranem, bo nie może być na całej długości aż do anteny, nigdzie nie powinno być tutaj żadnego połączenia.
Jak to zrobić, jeżeli macie taki multimetr? Włączacie go, ustawiacie sobie tutaj na badanie ciągłości w ten sposób i teraz jedną z sond przykładamy gdziekolwiek do obudowy, czyli do naszego ekranu, o na przykład tutaj, a drugą dotykamy miedzianego druta. Jeżeli zmieni się wartość z jedynki na inną, to znaczy, że coś jest nie tak. Musimy poprawić, zrobić robotę jeszcze raz. No to przykładamy. Nic się nie zmienia, jest perfekt, zobaczcie. A gdy dotkniemy sobie na przykład ekranu, to jak widać zmienia się wartość. Jeszcze raz. Nic, wszystko jest perfekt. I tutaj można uznać, że robota jest wykonana bardzo dobrze. Co prawda bardzo długo to pokazywałem, ale zależało mi na tym, abyście dokładnie zobaczyli, o co chodzi. Czyli najważniejsze 1 mm, druciki nie wystają i jeżeli chodzi o folię, mamy ją dokładnie zerwać, przyciąć, tak żeby nam tu nie schodziła na gwint. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dosyć szczegółowo i sami sobie teraz w domu poradzicie za pomocą takich prostych narzędzi, jakie widzieliście, nieprofesjonalnych, zaznaczam. Co nam się może przydać, to te rzeczy. O, jeszcze pisak. No i robota jest wykonana moim zdaniem bardzo dobrze. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i oczywiście zawsze zwracajcie uwagę na cały przewód. Jeżeli jest gdzieś popękany, zagięty, to lepiej przyciąć do tego miejsca i tam dopiero zakładać wtyk, a nie na przewodzie, gdzie widzimy, że są jakieś uszkodzenia. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć i oczywiście powodzenia.